Cześć! Zapraszam dziś na spotkanie z systemem MS-DOS, procesorem Pentium 2 i Windowsem 3.1. Uruchamiam komputer. Na pokładzie ma procesor Pentium 2 o taktowaniu 233 MHz. W BIOSie komputera zmieniam kolejność bootowania na napęd optyczny. Dysk twardy to Western Digital AC280M o pojemności 80 MB. Z napędu optycznego uruchamia się instalator MS-DOS. Na początek przy pomocy F-Diska tworzę partycję podstawową i ustawiam ją jako aktywną. Restartuję komputer. Po raz kolejny uruchamia się MS-DOS z napędu optycznego. Formatuję partycję przy pomocy polecenia Format C. Dysk twardy ma tylko 80 MB, dlatego formatowanie trwa tylko 1,5 minuty. Po zakończeniu formatowania dysku twardego uruchamiam instalator DOS-a poleceniem Setup. Zatwierdzam ustawienia. Rozpoczyna się instalacja. I po niecałej minucie mam już zainstalowanego DOS-a. Uruchamiam ponownie komputer. W BIOSie komputera zmieniam kolejność bootowania na dysk twardy. Komputer startuje z dysku twardego. Czas na instalację Windowsa 3.1 z dyskietek. Przechodzę na napęd dyskietek A. Uruchamiam instalatora poleceniem Setup. Wybieram katalog instalacyjny, rodzaj ekranu, układ klawiatury. Rozpoczyna się instalacja. Pierwsza część instalacji odbywa się w DOSie, druga część jest graficzna.
Podczas całego procesu instalacji dominuje niebieski kolor. Podobno niebieski uspokaja. Może dlatego. Po zakończeniu kopiowania plików systemowych instalator pyta się, czy zmodyfikować pliki konfiguracyjne AutoExec.bat i config.sys o wymagane wpisy. Kolejny etap to możliwość wyszukania na dysku twardym zainstalowanych programów i dodanie ich do grupy w systemie Windows. A teraz czas na samouczek. System pokaże nam, jak używać myszki w systemie Windows. I na tym kończy się instalacja Windows 3.1. Uruchamiam ponownie komputer. Uruchamiam system Windows poleceniem Win. I co my tu mamy? Jest zegarek. Jest też oczywiście Paint. System pracuje w rozdzielczości 800 na 600. Z gier są zainstalowane Pasjans i Saper. Aby dodać sterowniki dla urządzenia, należy tworzyć panel sterowania. Tutaj to, czego szukam, jest pod ikonką Drivers. Spróbuję uruchomić kartę dźwiękową, instaluję podstawowy sterownik dla Sound Blastera.
Wybieram port oraz przerwanie. Uruchamiam ponownie system Windows i nawet o dziwo system odtwarza pliki WAV. Zainstaluję pełne sterowniki wraz z oprogramowaniem dla mojego Sound Blastera AV64. Instalator jest oczywiście DOS-owy. Na początek wykrywa zainstalowany system Windows i pyta się, czy ścieżki dostępu są poprawne. Instalator pyta się, czy zmodyfikować pliki AutoExec.bat i config.sys, a także wykrywa sprzęt i pyta się, czy przerwania, adresy wejścia-wyjścia i kanały DMA są poprawne. Takie to były czasy, że trzeba było to wszystko znać. Rozpoczyna się kopiowanie plików. Instalowane są sterowniki zarówno dla DOS-a, jak i dla Windows 3.1.
Po zakończeniu instalacji komputer jest uruchamiany ponownie. Z dysku startuje MS-DOS. Kolejno ładują się sterowniki. Uruchamiam system Windows poleceniem Win. Pojawiło się kilkanaście nowych programów. Całkiem dobrze. Działa odtwarzanie plików MIDI, bo bez słynnego utworu Canyon to żadne testy Sound Blastera nie mogę się odbyć. Przy pomocy edytora Wave w studio można edytować pliki Wave, dodając do nich różne efekty. Mamy tu efekty echa, zanikania, zmiany kanałów, czy też zmiany głośności i fazy. Muszę przyznać, że mimo upływu lat ten zestaw nadal potrafi dać sporo satysfakcji. Pentium 2 80 MB dysku, MS-DOS, Windows 3.1. Dziś brzmi to jak Muzeum Techniki. Ale kiedyś był to całkiem poważny komputer do pracy, nauki i grania. Najbardziej podoba mi się to, że tutaj wszystko trzeba było zrobić samemu. Partycje utworzyć ręcznie, sterowniki dobrać, porty ustawić, przerwania znać na pamięć, żadnego kliknij dalej i samo się zrobi. Tutaj komputer trochę sprawdzał, czy użytkownik naprawdę zasługuje na dźwięk z Sound Blastera. No i ten moment, kiedy po całej instalacji wpisuje komendę Win, a system startuje, to nadal ma swój klimat. Proste okna, proste programy, pasjans, saper i dźwięk MIDI, który od razu przenosi człowieka kilkadziesiąt lat wstecz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie i jak zawsze, cześć!